Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę o sygnał na czacie, czy wszystko dobrze słychać i czy widać prezentację. Super, dziękuję za znak. Zaczynamy nasz webinar, który będzie związany głównie z tym, że będę zachęcała Was do aktywności fizycznej. Oczywiście rekreacyjnej aktywności fizycznej. Tytuł webinaru to Work-Life Balance, czyli postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić pracę siedzącą z aktywnym życiem, a bardziej jak sprawić, żeby nasza praca siedząca nie przeobrażała się w ogólnie rzecz biorąc siedzący właśnie styl życia, tylko wręcz przeciwnie. Nazywam się Małgorzata Świderska, jestem trenerem i dietetykiem. No dzisiaj bardziej właśnie o tej mojej pierwszej specjalizacji. Głównie ja pracuję na co dzień z osobami, które albo są pacjentami bólowymi, tutaj we współpracy z fizjoterapeutą, albo są sportowcami amatorami, które to w 95 przypadkach pracują właśnie siedząc, są to osoby zazwyczaj mające pracę właśnie o charakterze takim biurowym, typowo biurowym. No ale z drugiej strony właśnie te osoby dużo trenują wręcz powiedzmy, że na poziomie takim zawodowym, no w tym, że startują jako amatorzy. I tutaj od razu powiem, no bo wiem, że pewnie sporo osób coś tam trenuje, jednak rusza się, na przykład chodzi na siłownię, czy chodzi na jakieś sporty walki, czy od czasu do czasu biega. No ale mimo to, jak pokazuje moje doświadczenie, właśnie te jednostki takie treningowe, pomijając ogólnie szeroko pojęty taki aktywny styl życia, no niestety, ale nie rozwiązują problemów wynikających właśnie z tej długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Znaczy nasz układ ruchu, nasze ciało potrzebuje tego ruchu o wiele więcej, aniżeli to, co możemy zamknąć w jakichś tam jednostkach treningowych kilka razy w tygodniu. No, potrzebujemy jednak tego ruchu w postaci zarówno aktywnych przerw, jak i takiej aktywności rekreacyjnej typu nawet chodzenie, przemieszczanie się. No najlepiej oczywiście jak najczęściej i najlepiej również w trakcie dnia pracy. No tutaj zagadnienia właśnie na tym slajdzie wypisałam, które będę poruszać. Jedne będę poruszać w większym wymiarze, inne zaledwie o nich wspomnę. Natomiast pierwsze, od czego wyjdziemy, to takie założenia zdrowego stylu życia, tutaj akurat dostępne w literaturze, i dwa główne, na których dzisiaj się skupimy. Pierwsza sprawa, takim założeniem, które wydaje się być ciężki do realizowania, unikanie stresu. My nie będziemy się skupiać na tym stresie, nie będę się tutaj skupiać nad tymi zagadnieniami, którymi mógłby się zająć psycholog czy psychiatra. Będę się skupiać na innym rodzaju stresu, ani ten taki emocjonalny. Bardziej będziemy się skupiać na stresie posturalnym, czyli tym wynikającym właśnie ze zmuszania naszego ciała do długotrwałej statycznej pozycji, jaką będzie siedzenie. W pewnym momencie nasze ciało, też nasz układ nerwowy przyzwyczaja się do tej pozycji i ciężko nam jest wyjść z tej, w cudzysłowie, strefy komfortu, tak? I znowuż zamienić ten siedzący styl, czy to pracy, czy to ogólnie życia, na bardziej aktywny. Natomiast dalej ta pozycja właśnie siedząca, pozycja statyczna, czy to siedząca, czy to stojąca, ale dalej taka nieruchoma, nie wiążąca się z tym, że mobilizujemy nasze ciało do poruszania stawami we wszystkich ich możliwych płaszczyznach ruchu, czy poruszania kręgosłupem właśnie we wszystkich jego możliwych tych płaszczyznach, czyli rotacyjna, czołowa, strzałkowa,
Pozycja taka statyczna będzie stresorem dla naszego ciała. No też stresorem będą no tutaj dolegliwości ze strony właśnie układu kostno-szkieletowego, które to w pewnym momencie no, zaczynamy odczuwać, tak? W pewnym momencie, jeśli właśnie długo siedzimy, czy przyjmujemy jakąś taką pozycję, która obciąża pewne struktury właśnie naszego układu ruchu. Kolejny punkt, od którego też w zasadzie wyjdę, to samoświadomość. No bo tak jak ja tutaj tłumaczę, czemu nasze ciało potrzebuje ruchu, no to ważne jest właśnie zrozumienie, też umiejętność odczytania pewnych sygnałów od naszego ciała, no celem właśnie no, utrzymania tego szeroko pojętego zdrowia. No tutaj pola zdrowia Lalonda to jest dosyć taki popularny podział, popularny jeśli mówimy o zarówno zdrowiu publicznym, no jak i teraz no, popularny podział odnoszący się do chorób metabolicznych, chorób cywilizacyjnych, które właśnie są połączeniem siedzącego stylu życia to pierwsza sprawa, no tym, że cywilizacja nas posadziła i właśnie większość zawodów wiąże się z tym, że jednak pracujemy w pozycji siedzącej. No i no też drugie zagadnienie, no to jest ten dostęp do żywności wysokoenergetycznej, no i co za tym idzie, no również ten niesprzyjający właśnie element zachowaniu zdrowia metabolicznego, tak? No bo niedobór aktywności fizycznej plus nadwyżka kilokalorii, nadwyżka energetyczna równa się no, nadwaga, czy też otyłość, no i szereg innych no, takich dolegliwości właśnie wrzuconych do jednego worka, jakim są choroby metaboliczne, czy inaczej mówiąc choroby cywilizacyjne. No i tutaj troszeczkę źródeł, jako że no cała prezentacja jest na podstawie czy to badań naukowych, czy to właśnie takich źródeł publikacji naukowych, w tym, że no nie wszędzie te źródła uwzględniłam jako bibliografię. Tutaj źródła odnoszące się do raz, że chorób cywilizacyjnych, a dwa do takich wytycznych, które mówią nam o tym, no jak jednak te zdrowie, szeroko pojęte zdrowie zachować, utrzymać, co powinniśmy no, w naszym stylu życia tak no, regularnie wdrażać. Oczywiście odpowiedzią jest aktywność, umiarkowana aktywność fizyczna. No i tutaj Światowa Organizacja Zdrowia, to może dla niektórych ciekawostka, ale właśnie te robienie kroków tak zwane, tak, te aplikacje liczące kroki, czy też zegarki liczące kroki, nie są takie, bym powiedziała, głupie, tak? No one mają głębszy cel, no a mianowicie no, w dużej mierze właśnie motywowanie nas do tej rekreacji ruchowej to pierwsza sprawa, no a dwa, no już taki cel bardziej, no ten drobny cel, taki drugofalowy, no to jest właśnie te zachowanie zdrowia metabolicznego, uniknięcie tej nadwyżki kalorycznej, uniknięcie nadwagi, uniknięcie otyłości, uniknięcie innych chorób właśnie wiążących się z nadwyżką energetyczną. Minimalna dawka ruchu dla osoby pracującej fizycznie, czyli tu już pomijając ten właśnie aspekt tej pracy fizycznej, to jeszcze tutaj Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje 10 tysięcy, minimum 10 tysięcy kroków dziennie. Natomiast dla osoby pracującej umysłowo, no czyli pracującej po prostu biurowo, to jest aż 15 tysięcy kroków. To jest dosyć dużo. Ja mam 1,70 m, no dla takiej osoby jak ja mam mniej więcej, mój krok ma mniej więcej 70 centymetrów, no i tutaj te 15 tysięcy kroków to będzie ponad 10 kilometrów. No to oczywiście nie jest tak, że zmusza mnie to do biegania na przykład 10 kilometrów dziennie, bo to znowuż by się zamykało w tej jednej jednostce treningowej, tak? Bieganie samo w sobie, no bieganie nie dla wszystkich będzie korzystne. Generalnie bieganie jest bardzo kontuzyjne,
No tutaj najpierw nasz układ ruchu powinien być dobrze przygotowany, aby w ogóle móc podjąć taką aktywność fizyczną, jak właśnie jakieś tam bieganie, tak? Czy to dłuższe, czy to jakieś takie, nie wiem, coś typu interwały, tak? Jakieś sprinty bazujące właśnie na bieganiu. No tutaj te 15 tysięcy powinno wynikać raczej ze spacerów, z tego przemieszczania się w trakcie naszego dnia, czyli właśnie tak zwanego NEAT-u, aktywności fizycznej niezwiązanej stricte z jednostką treningową. No i już przechodzimy kończąc wstęp, przechodzimy już do tych głównych zagadnień, a mianowicie jak mimo pracy siedzącej właśnie utrzymać nasze ciało w formie, utrzymać to szeroko pojęte zdrowie fizyczne, ale również psychofizyczne. Są takie, my tutaj trenerzy, fizjoterapeuci dzielimy właśnie te składowe właśnie zdrowego kręgosłupa, zdrowia, ogólnie zdrowia pracownika biurowego na takie 3 elementy. Pierwsza sprawa, wiadomo, ergonomia pracy biurowej, czyli odpowiednie ustawienie stanowiska pracy, bo to też może oczywiście pozytywnie wpływać na odciążenie naszych tkanek, odciążenie na przykład naszej obręczy barkowej, tak? No wiadomo, przedramiona powinny mieć oparcie, kąty proste, tam względnie między podudziem a udem, między udem a w stawie biodrowym, tak? Między udem a tułowiem powinny teoretycznie być zachowane, monitor powinien być ustawiony na wprost, to są takie standardy, myślę, że w większości znane, chociażby ze szkoleń BHP. Kolejną składową, tam nieodłączną, jeśli chcemy właśnie zachować też szeroko pojęte zdrowie, są przerwy w trakcie pracy, przerwy od pozycji siedzącej, oraz tutaj idealnie by było ćwiczenie. Takie krótkie, ekspresowe, ale jednak ćwiczenia. No i też do takich ćwiczeń przejdziemy sobie już pod sam koniec dzisiejszego webinaru. Pokażę Wam właśnie taki przykład możliwej przerwy w trakcie pracy siedzącej. Ostatnią składową tych 3 właśnie niezbędnych nam elementów jest aktywność na co dzień. I tutaj nie mówimy, do tego również przejdę bardziej szczegółowo, ale tutaj nie chodzi o to, na przykład siedzenie cały dzień w biurze, potem sprzed biurka przesiadanie się do samochodu, jechanie na siłownię, ćwiczenie godzinę, czy tam, nie wiem, 50 minut, półtorej godziny, ćwiczenie w zamkniętym pomieszczeniu przez jakąś tam tak określoną ilość czasu, a potem znowuż przesiadanie się do samochodu, jechanie do domu i zasiadanie przed przykładowo Netflixem. To nie mówimy o tego typu aktywności na co dzień, tylko tutaj właśnie mówimy o tej aktywności niezwiązanej stricte z jednostką treningową, ale aktywności, którą powinniśmy wplatać w codzienne czynności. Ja również mam dzieci, nawet 2, bo tutaj już odpowiadając Pani Marzenie na to pytanie. Do pytań i odpowiedzi przyjdziemy pod sam koniec. Natomiast teraz właśnie te pierwsza składowa, jaką jest ergonomia pracy biurowej, tu już powiedziałam o tych wszystkich wytycznych właśnie BHP. Zawsze jednak nasza pozycja będzie dążyła do tej bardziej leniwej. W jakiś sposób nasze ciało będzie się przystosowywać do tego, jak mamy ustawiony monitor, do tego, jak mamy ustawioną klawiaturę. Będzie nasze ciało zmierzać do tej pozycji bardziej leniwej, że tak powiem, tak? Plecy zaokrąglone, nawet samo korzystanie z telefonu, ze smartfona, tak nawet przemieszczając się komunikacją miejską można zerknąć, że wszyscy siedzą w tych telefonach, mają pochyloną głowę do przodu, od razu zamkniętą pozycję, i to też wprowadza w pewien taki dysbalans nasz układ mięśniowo-szkieletowy. Generalnie pozycja siedząca powinna być prawidłowa, owszem, tak jak tutaj te wytyczne, czyli powinniśmy
mieć odciążoną obręcz barkową, mieć ten podpór pod przedramionami, czy to w postaci podłokietników, czy to w postaci blatu biurka, jeśli się mocniej wsuniemy. Owszem, monitor powinien być ustawiony na wprost, jeśli korzystamy z 2 monitorów, no to tak idealnie powinny być symetrycznie ustawione, no ale to jest teoria. Generalnie wszystkie osoby zajmujące się tutaj prowadzeniem osób w bardziej taki sposób aktywny sugerują jak najczęstsze uciekanie z tej pozycji siedzącej. No i tutaj już nawet w Polsce dosyć powszechne, nawet tak jak często miewam, no często odwiedzam korporacje, różnego rodzaju korporacje, prowadzę tam konsultacje i widzę, że coraz więcej pracowników ma dostęp do takich podnoszonych biurek, czyli ma możliwość po prostu zmiany tej pozycji z siedzącej na stojącą. Coraz częściej widzę nawet na open space'ach jakieś piłki takie duże, tak, typu fitball, czy chociażby poduszki sensomotoryczne, no bo świadomość no, pracowników biurowych jest coraz większa, no i coraz większa jest też świadomość tego, jak zastępować tą po prostu taką najprostszą pozycję siedzącą, jak ją bardziej aktywizować. No i to jest właśnie te takie możliwe rozróżnienie, tak? Albo właśnie biurko stojące, albo właśnie siat na piłce. No i też tutaj w takich raczej sugeruje się rotacjach czasowych, no szczególnie jeśli nasze mięśnie nie są zwyczajne do czegoś innego, aniżeli właśnie ta taka statyczna pozycja siedząca. To jest slajd tłumaczący, co to jest dysbalans mięśniowy. No, mianowicie dysbalans mięśniowy to są pewne zaburzenia posturalne wynikające z braku raz, że w ogóle używania naszego układu ruchu w tych płaszczyznach takich, no, we wszystkich zakresach ruchu, typu na przykład to, co ja teraz pokazuję, tak, obręcz barkowa. No samo uniesienie ramienia na linię ucha, otwarcie klatki piersiowej, czyli odwiedzenie, tutaj rotacja zewnętrzna w stawie ramiennym, rotacja wewnętrzna, to są takie ruchy, które mają na celu zachowanie no, tych wszystkich naszych takiej możliwej ruchomości w stawie ramiennym. No tutaj na przykładzie stawów biodrowych, no owszem, również wyprost w stawach biodrowych bardzo istotny. W tym momencie większość osób pracujących biurowo, nie podejmujących się regularnej aktywności fizycznej, ma problem z przodopochyleniem miednicy, czyli takim zawieszeniem się w pozycji siedzącej. Tutaj macie tą pozycję pierwszą czerwoną po lewej stronie. No i tu widać, tak, pogłębiona lordoza lędźwiowa, rozciągnięte, czyli również słabe mięśnie brzucha, zazwyczaj nieaktywne mięśnie pośladkowe. Pośladki odpowiadają za wyprost w stawie biodrowym, no i przykurczone zginacze biodrowe. No i to nie jest tak, że tu po prostu te przodopochylenie miednicy mamy. Ono wiąże się z szeregiem tutaj posturalnych następstw, które również często objawiają się dolegliwościami bólowymi. Akurat konkretnie w tej postawie ciała dolegliwości będą umiejscowione w odcinku lędźwiowym. Tutaj koncepcja joint by joint, ona została tak częściowo już przez wielu fizjoterapeutów obalona. Ona mówi o takim naprzemiennej mobilności i stabilności, którą powinny się charakteryzować poszczególne segmenty naszego ciała. Ona tak, to co powiedziałam, że została obalona, nie do końca została obalona, tylko została w jakiś sposób zmodyfikowana, w sensie takim, że owszem, tutaj na przykładzie kręgosłupa piersiowego, tak jak widzicie zaznaczone na niebiesko, chodzi o to, że kręgosłup piersiowy powinien być mobilny, czyli powinniśmy móc się rotować w tym kręgosłupie piersiowym. No to jest ta akurat konkretnie cecha motoryczna tutaj powinna być taka główna, tak? I powinniśmy móc się rotować i zaokrąglać plecy, wyginać tutaj ten kręgosłup piersiowy. To jest nam potrzebne w wielu takich funkcjonalnych ruchach życia codziennego. No natomiast wiadomo, że ta mobilność jest nałożona na stabilizację, centralną tutaj głównie. Bez tej właśnie stabilizacji naszego core ogólnie, czyli aktywnego akurat mięsień głęboki korpusu, mięsień wielodzielny należy do grupy core właśnie. On
jest no tutaj konieczny do tego, aby właśnie te ruchy takie mobilnościowe nam nie szkodziły, czyli no generalnie ta mobilność powinna być nałożona na stabilność, natomiast no tutaj no ta koncepcja sama w sobie nam sporo mówi. Możemy nawet w swoim przykładzie sprawdzić możliwą właśnie czy to ruchomość, czy to aktywację poszczególnych mięśni no w danych segmentach ciała. Pozycja siedząca o tyle no tutaj zaburza, nawet spójrzmy teraz, siedząc nawet przed biurkiem, możecie właśnie unieść ramiona na linię uszu w ten sposób jak ja i zobaczyć, czy to przypadkiem, czy ten wznos ramion na linię uszu, ta próba uzyskania tego pełnego zakresu, czyli właśnie no doprowadzenia ramion w ogóle do linii głowy, nie będzie kompensowana od razu wygięciem naszych pleców w odcinku lędźwiowym. Tutaj z drugiej strony patrząc, pod względem no bardziej stawów biodrowych, tutaj jest zaznaczona właśnie ta kość w obrębie miednicy, tak jak widzimy na niebiesko, mobilność w stawie biodrowym, pełny wyprost, rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna, na przykład możliwość zejścia w głęboki przysiad, no to są też takie no, aspekty konieczne, bym powiedziała, raz, że testy funkcjonalne, a dwa, że no, takie aspekty właśnie konieczne do zachowania zdrowego układu ruchu, no i braków no, później na dalszym etapie jakichkolwiek, czy to schorzeń, no, czy to tam powiedzmy, że w tych wcześniejszych etapach dolegliwości bólowych. Kolejna, no tutaj już bardziej tłumacząca tę cechę motoryczną piramida, mobilność. Mobilność jest to, dużo będę mówiła o mobilności, dużo nawet już jak przejdziemy do tej części praktycznej, czyli właśnie do takiej ekspresowej, aktywnej przerwy, będziemy wykonywać sobie kilka ćwiczeń bazujących na tak zwanym stretchingu dynamicznym, który ma na celu raz, rozciągnięcie pewnych struktur, znaczy tak bardziej fachowym określeniem jest zmobilizowanie, tak, na przykładzie na przykład zginaczy biodrowych, mięśnia biodrowo-lędźwiowego, z tego uda, ale zmobilizowanie poprzez aktywację mięśni, które są antagonistyczne do tych, które no akurat na przykładzie pozycji siedzącej by były stale przykurczone. Czyli na przykładzie klatki piersiowej, jeśli chcemy tutaj rozciągnąć ten przód, tą przednią taśmę, czyli tu będzie między innymi piersiowy, przednia część mięśnia naramiennego, przypona, mięśnie okalające przyponę, generalnie cała przednia taśma, też tutaj mostkowo-obojczykowo-sutkowy, tak, mięśnie w obrębie szyi. Jeśli chcemy rozciągnąć przednią taśmę, no to tutaj z założenia tego treningu takiego bardziej funkcjonalnego, motorycznego, też medycznego, no tutaj pracując nad mobilnością, nad tą ruchomością taką aktywną, musimy aktywować mięśnie antagonistyczne. Na przykładzie rozciągania klatki piersiowej aktywujemy mięśnie okalające łopatkę. No tutaj akurat dolną część stożków rotatorów, dolną część mięśnia czworobocznego. I powięź tłumaczy nam właśnie tą koncepcję. Tu też sporo w tym momencie i fizjoterapeutów, i trenerów dużo mówi o powięzi, dużo mówi o układzie powięziowym. No i ta definicja powięzi ogólnie tłumaczy to, czemu teraz tak często używa się rollerów, jakichś piłeczek, no i innych takich gadżetów właśnie do automasażu. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności, nawet w ramach rozgrzewki używa się tych rollerów. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności rozciągnąć tę powięź, która jest no zazwyczaj właśnie taka przykurczona, przez to, że no, przyjmujemy daną na przykładzie tego zespołu skrzyżowania górnego, czyli tej pozycji, która jest często widoczna u czy to pracowników biurowych, czy osób korzystających ze smartfonów. Najpierw chodzi o to, żeby rozciągnąć właśnie tą powięź przednią, tą, która nas pcha do nieprawidłowej postawy ciała i otworzyć sobie takie okno do aktywacji tych mięśni, które będą nas utrzymywać z
kolei w prawidłowej postawie ciała. Jeśli chodzi o górną część naszego ciała, no to głównie aktywacja łopatek, tak? Aktywacja mięśni grzbietu. Jeśli chodzi o dolną część naszego ciała, no to aktywacja mięśni core, aktywacja mięśni pośladkowych. To jest w zasadzie takie bardzo częste postępowanie właśnie u osób mających czy to zespół skrzyżowania górnego, czy to zespół skrzyżowania dolnego. No, takie dwa najczęstsze właśnie zaburzenia posturalne. Przerwy i ćwiczenia. Jakie są ogólnie cele poza przerwaniem siedzenia, poza ogólnie tym właśnie dodaniem sobie tej spontanicznej aktywności fizycznej w trakcie dnia, celami przerw w trakcie pracy powinna być pierwsza sprawa, pobudzenie krążenia krwi. Też brak aktywności ruchowej, w ogóle brak tego uruchomienia pompy mięśniowej, powrotu krwi żylnej powoduje często to, że my czujemy się tacy ospali, tacy otępiali już przez tą długotrwałą taką pozycję bierną, wyjściową, w ogóle brak pobudzenia właśnie krążenia. Co za tym idzie, no też mniej tlenu dociera do mózgu, jeśli przystajemy długo właśnie w tej pozycji takiej biernej. Poprawienie mobilności stawów. Sam ruch właśnie taki prozdrowotny, nawet w postaci chodzenia, to też jest ruch w stawie biodrowym. Rusza się całe ciało, rusza się nasz kręgosłup. Ruszamy się, no tutaj powiedzmy może nie górna część ciała nie całkowicie, ale dolna część ciała, no pomijając te rotacje zewnętrzne, wewnętrzne w stawie biodrowym, no to ruszamy się, rusza się też nasz układ pokarmowy, no wprawiamy właśnie w ten ruch całe ciało, no i dzięki temu no oczywiście no tutaj i lepiej funkcjonuje układ trawienny i lepiej funkcjonuje układ właśnie krwionośny. No i być może, że taka aktywna przerwa sprawi, że nie będziemy potrzebować kolejnej kawy czy kolejnej dawki cukru. No to też te przerwy takie aktywne często są dobrym, nawet wyjście od czasu do czasu, nawet jeśli się nie pali papierosów, to wyjście od czasu do czasu na dwór z osobą palącą jako osoba towarzysząca no, może okazać się bardziej pomocne aniżeli wybicie kolejnego espresso. No i kolejne, na czym tutaj przez najbliższe 10 minut się skupimy, to ta aktywność fizyczna właśnie na co dzień. No i już tu tłumaczę te rozwinięcie NEAT-u, Non-Exercise Activity Thermogenesis. No i tu tak bardziej na polski przekładając, to jest właśnie ta termogeneza niezwiązana konkretnie z jednostką fizyczną, to jest spontaniczna aktywność fizyczna. I no tutaj mogą być, owszem, spacery, tak? Dążymy do tego 10 000, a wręcz w przypadku pracowników biurowych, tak jak wcześniej wspominałam, według Światowej Organizacji Zdrowia dążymy nawet do 15 000 kroków dziennie. Zakupy spożywcze. Pojechanie samochodem owszem jest prostsze, tak, bo nie trzeba dźwigać, bo nie trzeba chodzić z tymi zakupami, natomiast dalej właśnie pójście do sklepu, jeśli mamy 500 czy 700 metrów, można potraktować właśnie jako ten rodzaj spontanicznej aktywności fizycznej. Owszem, trzeba wrócić z ciężkimi torbami, ale powiem Wam, że na siłowni również takie ćwiczenie jak spacer farmera czy spacer z walizką funkcjonuje i ono ma na celu aktywację mięśni głębokich, aktywację mięśni core. Praca w ogródku, zabawy z dziećmi. No wiem, że z mniejszymi dziećmi, takimi w wózku jest łatwiej, no bo można sobie chodzić spokojnie, no już jest w pewnym momencie ten etap, że stoi się na placu zabaw i generalnie się stoi przy dzieciach, a nie z nimi chodzi. No ale zawsze jest jakaś opcja, bym powiedziała, do rozwiązania, nie wiem, jakaś opcja taka logistyczna, tak jak mówię, każdy, nie będę tutaj się odnosić, tak jak tutaj pani jedna dała komentarz przed momentem na czacie, że jak tutaj zorganizować czas, jak się ma dzieci.
może w jakiś sposób logistycznie, czy to z babciami, czy to z partnerem, czy to no nawet właśnie, czy dziecko na wózek, czy dziecko odwieźć na jakieś zajęcia ruchowe, a samemu nie siedzieć, nie czekać, tylko na przykład właśnie wykorzystać ten czas, kiedy dziecko będzie pod czyjąś opieką i wykorzystać czas na swoją aktywność. No zawsze w jakiś sposób powinniśmy starać się po prostu ten czas na aktywność zorganizować, no z tego względu, że to jest po prostu czas poświęcony na zachowanie naszego zdrowia. To nie jest jakiś tam czas bonusowy, tak? To nie jest jakaś taka rzecz, którą robimy super i która jest, no powiedzmy, że takim dodatkiem do naszego codziennego stylu życia. No ona powinna być wręcz naszym obowiązkiem dla zachowania tego szeroko pojętego zdrowia. I tutaj jeszcze zachęcenie, też często prowadzę konsultacje z osobami w taki sposób, że zaczynam ją od pomiaru składu ciała. To jest też taki aspekt bardzo motywujący do właśnie wdrażania tej większej ilości aktywności fizycznej. Nie tyle może zmniejszania podaży kilokalorii w ciągu dnia, ale właśnie do zwiększania tej ilości tak zwanego NEAT-u, czy też właśnie przykładając na polski, spontanicznej aktywności fizycznej. Jeszcze inne w ogóle źródła podają, że co innego to jest NEAT, a co innego to jest SPA, tak? To jest spontaniczna aktywność fizyczna. Natomiast już wrzucając do jednego worka, ten NEAT będzie nam znacząco zwiększał też w ciągu dnia wydatek kaloryczny. Także nie tylko te same ćwiczenia, właśnie sama jednostka treningowa, ale właśnie te spacerowanie, te przemieszczanie się. Nawet przykładowo, jak dzwoni do nas telefon, to możemy ten czas, kiedy rozmawiamy, akurat nie musimy siedzieć przed monitorem, możemy ten czas wykorzystać, te 5, 3 minuty, 10, jeśli tych telefonów jest kilka w ciągu dnia, no to dalej ten czas można poświęcić na właśnie przemieszczanie się, robienie kroków, czy to będzie 20 kroków, czy to będzie 100 kroków, czy to będzie 500 kroków, no to dalej będzie właśnie to wrzucanie do tego worka spontanicznej aktywności fizycznej, która tutaj generuje nam, tak jak widzicie, zwiększony wydatek kaloryczny. No i tutaj jak najbardziej na plus z tego względu, że właśnie coraz to więcej osób ma problem z nadmierną masą ogólnie ciała, czy to z nadwagą, czy to wręcz z otyłością. Praktyczne takie wskazówki na sam początek, szczególnie dla osób początkujących, czyli takich osób, które dotychczas nie miały okazji albo ćwiczyć, na przykład chodząc na fitness, na jakieś zajęcia grupowe, czy ogólnie po prostu nie lubią się ruszać. Pierwsza sprawa to znaleźć motywację. I tutaj tych motywacji są te motywacje różne. Dla jednych to będzie właśnie ten aspekt związany z utrzymaniem zdrowia. Po prostu, żeby nas nic nie bolało, czy też żeby zachować odpowiednią masę ciała. To też właśnie ta motywacja w postaci właśnie takich celów sylwetkowych jest dosyć silna. Inni tą motywację sobie znajdują właśnie zapisując się na jakieś zajęcia grupowe. I to ja też widzę w wielu przypadkach dobre rozwiązanie. Jest jeszcze inna taka dosyć duża grupa osób, która z kolei zapisuje się na treningi personalne. To już jest bardziej takie, bym powiedziała, obciążające budżet, tak? Bo zazwyczaj są to już takie droższe jednostki. Natomiast personalna praca z trenerem również dosyć mocno motywuje, i często jest dobrym rozwiązaniem właśnie dla tych osób takich mocno początkujących, z racji tego, że jeśli ktoś dotychczas się w ogóle nie ruszał, to jego układ ruchu w tym momencie musi stopniowo się przyzwyczajać do nawet najmniejszej, ale jednak właśnie aktywności fizycznej. Ważne, żeby sobie określić ten cel, określić, czyli żeby on był po prostu mierzalny. Jeśli to ma być zlikwidowanie stałych dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa, na przykład szyjnego czy lędźwiowego,
to no tutaj też rozwiązaniem będzie regularna aktywność fizyczna. Określeniem celu może być na przykład redukcja masy ciała, nie wiem, na przykład 5 kilo w przeciągu 3 miesięcy, tak, do wakacji zredukuje masę ciała. Określeniem celu może być też jakiś taki cel, taki mierzalny, na przykład pobiegnę w jakichś tam zawodach albo przejdę w jakichś tam zawodach typu Nordic Walking 5 kilometrów no w czasie takim i takim, tak, czy w jakimś tam zawodach biegowych. Czy w triatlonowych zawodach. Jest sporo osób, z którymi współpracuję, to są triatloniści właśnie, zaczynający od tych drobnych dystansów, w tym momencie 1/8 Ironmana, ale zawsze dalej te sprinty są bardzo motywujące do podjęcia regularnych właśnie treningów. No i to bardzo istotne, ustalenie racjonalnych etapów prowadzących do celu. Racjonalnych z zaznaczeniem, no tutaj właśnie pogrubioną czcionką racjonalnych. Nie można przeskakiwać z takiego siedzącego stylu życia od razu do, no na przykład właśnie zacząć codziennie biegać, no bo to są te przypadki, które do nas przychodzą. No my mamy gabinet fizjoterapeutyczny, tak? No ja współpracuję z fizjoterapeutą, no, który przysyła do mnie właśnie pacjentów bólowych, często mających kontuzję kolan, mających kontuzję barków. I to są przypadki, które właśnie z takiego stylu życia typowo siedzącego nagle wchodzą na zajęcia crossfitu albo nagle zaczynają biegać codziennie po tam kilka dobrych kilometrów. No to są nieracjonalne te etapy, a racjonalnym etapem będzie najpierw wdrożenie jakichś takich delikatnych treningów aktywacyjnych typu zdrowy kręgosłup, właśnie mobilizacji, przyzwyczajenie takie stopniowe układu ruchu do ruchu. Od na przykład, jeśli już mamy w zamiarze bieganie, no to w pierwszej kolejności spacerów i to też nie od razu te 15 000 kroków dziennie, jeśli wcześniej mieliśmy tam ledwo co 3000, no tylko stopniowo, tak, z tygodnia na tydzień dodajemy sobie ten 1000 czy 2000 kroków więcej, na początku nawet dobijając tam kroki, spacerując wokoło bloku, czy gdzieś tam do najbliższego skweru czy parku, no i później właśnie stopniowo coraz to dłuższe dystanse, później może jakieś marszobiegi i dopiero za jakiś czas, dłuższy czas właśnie coś szybszego, może trucht, może bieganie. Wyznaczenie jednostek odpowiednich do naszego aktualnego przygotowania fizycznego. No właśnie i z tym może być często problem. Czasami, jeśli jesteśmy osobą bardzo początkującą, to być może internet nie będzie dobrym rozwiązaniem, być może właśnie jednak warto się zwrócić o pomoc, czy to do jakiegoś fizjoterapeuty na konsultację, czy właśnie trenera, czy nawet początkowo zapisać się na jakieś zajęcia grupowe, nawet do zwykłej sieciówki, tak? Jakiś fitness, ale bardziej właśnie ten taki prozdrowotny zajęcia typu pilates, zdrowy kręgosłup, właśnie jakieś mobility też często są dobre na początek. I teraz ważne, żeby ułożyć jeśli chcemy zwiększyć tą ilość aktywności fizycznej, ważne, żeby na początek ułożyć taki nawet w myślach, swój taki drobny plan działania. No przede wszystkim, to już odnosząc się do tych 3 składowych, tak, ergonomia pracy biurowej, właśnie te aktywne przerwy w trakcie pracy, no i ta aktywność na co dzień. No to przede wszystkim właśnie codzienna aktywność fizyczna, no o tym już powiedzieliśmy, stopniowe zwiększanie nawet ilości kroków, albo może jeśli mamy blisko do pracy, robi się pogoda coraz lepsza, być może próba dojeżdżania do pracy rowerem, czy też jeśli koniecznie musimy dojeżdżać samochodem, no to próba zaparkowania ciut dalej, aniżeli dotychczas, tak, żeby wymusić na sobie przejście się jakiegoś tam dystansu do pracy. Także takie, drobnymi krokami, coraz to większa właśnie ta codzienna aktywność fizyczna, nie konkretnie w postaci jednostki treningowej, tylko w postaci właśnie tej rekreacji ruchowej. No kolejna sprawa,
super, żeby starać się wprowadzać tak zwane aktywne przerwy w trakcie pracy biurowej. Czyli jak najczęściej wstajemy. Dobrym takim nawykiem, bo też dużo ludzi na przykład pije za mało wody, ale dobrym nawykiem jest wstawanie, ustalenie sobie, że co 1,5 godziny wstaję i idę do kuchni po szklankę wody. No i tam wypijam sobie małymi łykami tą szklankę, mogę w międzyczasie też spacerować albo wykonać kilka drobnych ćwiczeń, na przykład rozciągnąć zginacze biodrowe, tak, przyciągając pięty do pośladka. Proste, drobne kroki, ale jednak bardzo dające takie długotrwałe efekty, jeśli są wykonywane regularnie. Dalej, być może troszeczkę bardziej zaawansowane, codzienny stretching i aktywacja mięśniowa. I to jest to, co się odnosi do tej koncepcji joint by joint. To jest to, co często ja zadaję moim podopiecznym do wykonywania codziennie, czyli trening typu właśnie takie mobilizacje, zmobilizowanie kręgosłupa, zmobilizowanie tutaj stawów ramiennych, tak, obręczy barkowej ogólnie, zmobilizowanie stawów biodrowych. No plus aktywacja mięśni. Aktywacja mięśni, tutaj chodzi głównie, jeśli chcemy zachować tę prawidłową postawę ciała, tak, balans mięśniowy, aktywacja mięśni brzucha, aktywacja mięśni pośladkowych, no i aktywacja mięśni grzbietu, a bardziej stożków rotatorów, czyli mięśni, które stabilizują nasze łopatki. O, tutaj pan Robert poleca aplikację Pomodoro do regularnych przerw w pracy. Szczerze mówiąc, nie znam tej aplikacji, ale z ciekawością się sama zapoznam. Dobrze, teraz nadszedł czas na aktywną przerwę, w trakcie której oczywiście będę jeszcze omawiać poszczególne elementy tejże aktywnej przerwy, no bo tutaj sporo mówiłam właśnie o tej koncepcji, chociażby joint by joint. Możecie się z nią tam bliżej zapoznać później, jeśli ktoś ma ochotę. No tutaj właśnie odnosząc się po części do niej, ale po części bardziej odnosząc się do tej podstawy, jeśli chodzi o piramidę motoryczności, czyli właśnie do tego zachowania mobilności określonych segmentów naszego ciała, no i aktywacji, czyli zachowanie tej takiej głębokiej stabilizacji poszczególnych mięśni, poszczególnych segmentów też naszych stawów, naszego ciała. Także zapraszam na aktywną przerwę. Ja wstanę, przyłączę kamerkę za momencik. Was zapraszam też do przejścia w pozycję tutaj stojącą. Dobrze, żebyście mieli przestrzeń gdzieś wokół siebie. Jeśli w tym momencie pracujecie z biura, to też jak najbardziej te wszystkie ćwiczenia, które wykonamy, będą do zrealizowania. Teraz przyłączę kamerę i poproszę o sygnał na czacie, czy wszystko. Okej. Czy teraz dobrze widać obraz z drzwiami? Powinno być słychać i widać. Widać, dobra. Zawsze tak chwilowo jest, że po przyłączeniu właśnie się obraz wyłącza, potem się włącza. Także jestem przed Wami w pełnej okazałości. Stajemy sobie na szerokość stawów biodrowych. Ja jestem, tak jak widzicie, bez obuwia. Jeśli macie taką możliwość, też świetnie jest przynajmniej na chwilę buty zdjąć. Można ćwiczyć w skarpetkach. Jeśli jest taka możliwość, to dobrze jest ćwiczyć zupełnie na bosaka, po to, żeby nasze mięśnie pod podeszwą stopy też miały możliwość właśnie takiej drobnej aktywacji, żebyśmy mogli poczuć właśnie te 3 takie sugerowane punkty podparcia pod stopą. Stajemy sobie na szerokość stawów biodrowych i na przemian stronnie zaczynamy krążyć, póki co samymi barkami do tyłu. Czyli tutaj już po części zaczynamy aktywację właśnie tych mięśni stabilizujących łopatkę. Po części również zaczynamy lekkie otwarcie klatki piersiowej, tutaj w momencie szczególnie wycofywania barku do tyłu. Z każdym ruchem stopniowo zaczynamy zwiększać zakres ruchu. No i czyli tutaj sugeruję z każdym powtórzeniem dążyć do tego, aby finalnie nasze ramię przechodziło blisko głowy, blisko ucha, ale tutaj uwaga, z zaznaczeniem tego, że nie zniżamy
barku do ucha, tylko wręcz przeciwnie, staramy się oddalić bark, ściągnąć łopatkę w kierunku kręgosłupa. W ten sposób pracujemy na przemian stronnie. I teraz jeszcze jeden bardzo ważny element. Niezbyt szybki ruch ramion, pracujemy spokojnie i teraz zwróćcie uwagę na to, czy aby w momencie unoszenia ramienia nasza miednica, nasz kręgosłup lędźwiowy nie szedł do przodopochylenia. Czy przypadkiem właśnie w momencie tego wznosu ramienia nie kompensujemy sobie tego braku, ewentualnego braku zakresu ruchu w obręczy barkowej, czy nie kompensujemy sobie wyginaniem lędźwi, puszczaniem brzucha, puszczaniem pośladków, zawieszaniem się właśnie w przodopochyleniu. To bardzo istotne pojęcie, istotny też ruch, właśnie wejście w tyłopochylenie miednicy, czyli napięcie mięśni brzucha, napięcie mięśni pośladkowych. Tutaj od razu można lekko ugiąć kolana, ale od razu powinniście poczuć tutaj właśnie wypłaszczenie w obrębie odcinka lędźwiowego i dopiero na takim ustawieniu kręgosłupa lędźwiowego staramy się unieść ramię na linię ucha. I teraz troszeczkę zwalniamy ruch, patrzymy na przemian stronnie za łokciem, za siebie. Od pępka w dół staramy się nie rotować, tak? Od pępka w dół jesteśmy stabilni, czyli brzuch napięty, pośladki napięte, natomiast od pępka w górę nasz kręgosłup piersiowy i szyjny wykonuje rotację. Patrzymy za łokciem, za siebie. I to jest właśnie ta akurat płaszczyzna rotacyjna kręgosłupa. Możemy też od razu sprawdzić ewentualne asymetrię w naszym ciele. Jeszcze po ostatnim powtórzeniu na stronę i rozluźniamy, jeśli jakiś to dyskomfort przyniosło, to rozluźniamy ciało. Teraz wykonamy sobie rolowanie kręgosłupa. I też znowu ważne ustawienie. Wchodzimy w tyłopochylenie miednicy, można kolana delikatnie ugiąć, nawijamy kość ogonową i zaczynamy najpierw od górnych segmentów, czyli od zaokrąglenia odcinka szyjnego kręgosłupa, brodę zbliżamy do mostka, a następnie dodajemy kolejne segmenty. I tutaj zaokrąglamy odcinek piersiowy, ale jeszcze nie puszczamy miednicy z tego tyłopochylenia. Zaokrąglamy odcinek piersiowy, luźno ramiona, luźno szyja, powolutku kręg po kręgu zjeżdżamy troszkę niżej. I teraz w dole wdech, z wydechem kręg po kręgu rośniemy, zaczynając najpierw od napięcia pośladków, następnie wyprostu odcinka piersiowego, na końcu odcinka szyjnego. Jeszcze raz. Kręg po kręgu dół, dole wdech i z wydechem kręg po kręgu wracamy do pozycji wyjściowej, do pozycji stojącej. Teraz ćwiczenie, o którym wcześniej wspomniałam, czyli właśnie rozciąganie zginaczy biodrowych, to co mówiłam, to co można zrobić, jak dzwoni do nas telefon, poza tym, że możemy się przejść, czy to po open space, czy to jeśli jesteśmy na home office, to możemy albo wyjść najlepiej w ogóle z mieszkania, albo poprzemieszczać się po mieszkaniu, przy pokoju, ale też dobra opcja, jako że tak jak powiedziałam, pozycja siedząca mocno spina nam zginacze biodrowe. Mięsień prosty uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy, dwa takie podstawowe zginacze biodrowe. Zbyt napięte zginacze biodrowe znowu dezaktywują nam mięśnie pośladkowe, dezaktywują nam mięśnie brzucha. Staramy się raz ustawić miednicę w tyłopochyleniu, czyli napiąć pośladek, napiąć brzuch, a dwa właśnie przyciągnąć piętę do pośladka. Alternatywa dla osób, które nie mogą tego zrobić z różnych względów, na przykład, nie wiem, zerwane więzadła, jakiś brak ruchomości w stawie kolanowym, nie wiem, no, różne są przypadki. To jest taka pozycja bezpieczna, w której również możemy doprostować staw biodrowy, po prostu odkładamy sobie pod udzie, czy to na siedzisko krzesła, czy to na kanapę, na jakieś podwyższenie i też utrzymujemy 5 sekund, aktywacja koniecznie z napiętym pośladkiem i brzuchem i zmiana strony. 5 sekund przytrzymanie i zmiana strony. Ostatnie powtórzenia postarajcie się wykonać symetryczną liczbę powtórzeń, po 3, nawet może więcej powtórzeń na stronę, tyle ile damy radę i luz. Rozluźniamy. Teraz przechodzimy sobie do troszeczkę szerszej pozycji.
co najmniej taka podwójna szerokość stawów biodrowych, ale dalej taka, żebyśmy mogli wyprostować stawy biodrowe. To pierwsza sprawa, czyli ustawić znowu miednicę właśnie w tyłopochyleniu, a druga sprawa taka, żeby nasze stopy nam nie uciekały na wewnętrzne krawędzie, tylko dalej, żeby można było mieć przyklejone właśnie te 3 punkty podparcia pod stopą. 2 śródstopie, 3 piętno. I teraz uwaga, chodzi o zmobilizowanie znowu naszych bioder, szczególnie tutaj rozciągnięcie wewnętrznej taśmy. Przenosimy ciężar ciała na lewą stronę, popychając biodro do tyłu, czyli to nie kolano idzie do przodu, tylko biodro, pośladek idzie do tyłu. Mówię, najpierw uginamy staw biodrowy i teraz powinniście poczuć rozciągnięcie wewnętrznej strony uda tej nogi, która zostaje wyprostowana. Powrót do pozycji stojącej, zmiana strony. Mniej więcej znowu 3 do 5 sekund pauzy na tym rozciągnięciu i góra. Jeśli nie czujecie mobilizacji, to albo postarajcie się mocniej pośladek popchnąć, niżej zejść tutaj do takiego półprzysiadu, albo postarajcie się ustawić stopy szerzej. Jeszcze 3 sekundy pauzy i góra. I jeszcze po razie na stronę. Ostatnie powtórzenie. I hop. Wstajemy, zmniejszamy rozkrok. Teraz można wykorzystać oparcie krzesła. Można też wykorzystać siedzisko. Pokażę jedną i drugą opcję. Opieramy dłonie. Jeśli mamy takie oparcie krzesła właśnie na wysokości pępka, splotu słonecznego, to idealnie. I znajdujemy się w takiej pozycji, w której chowamy głowę właśnie między ramiona. Czyli znowu tutaj uzyskujemy ten pełny zakres ruchu ramion, ale uwaga, z zachowaniem prawidłowych krzywizn kręgosłupa. Czyli jeszcze nie chcemy robić takiego kociego grzbietu, nie utrzymujemy nóg wyprostowanych w kolanach, tylko delikatnie ugięte. Tutaj chowamy głowę między ramiona, czubek głowy, przedłużenie kręgosłupa. Jeśli mamy za wysokie oparcie, tutaj w zależności różne są krzesła, szczególnie te biurowe, można zrobić taką pozycję a la klęk podparty, tylko mając dłonie na siedzisku, dłonie utrzymujemy pod barkami idealnie i z tej pozycji. Raz robimy zaokrąglenie pleców, patrzymy na swoje uda, a raz robimy przegięcie pleców w łuk, czubek głowy, czubek kości ogonowej wędruje do sufitu. To samo alternatywa z oparciem. Raz patrzymy z nad oparcia przed siebie tutaj, pogłębiamy krzywizny kręgosłupa, a raz zaokrąglamy plecy, podwijamy kość ogonową, patrzymy na swoje uda. Wdech na rozciągnięciu brzucha, na rozciągnięciu przepony i wydech na zaokrąglaniu pleców, na tutaj skróceniu mięśnia brzucha. I jeszcze 2 razy. I ostatnie powtórzenie. Puśćcie ramiona, ugnijcie mocniej nogi w kolanach, kręg po kręgu. Wychodzimy do pozycji stojącej. I ostatnie 2 ćwiczenia już w pozycji siedzącej. Przechodzimy sobie na krzesło, ale na krzesło przechodzimy w taki sposób, żeby siedzieć na krawędzi siedziska, czyli siedzieć w takiej formie bardziej aktywnej. Naszą pozycją wyjściową niech będzie siat na szerokość stawów biodrowych. I pierwsze ćwiczenie, jeszcze specjalnie zostanę do Was ustawiona profilem. Pierwsze ćwiczenie, jakie można wykonać w trakcie pracy, nawet nie wstając właśnie z siedziska, to są rotacje. Tutaj wykorzystujemy albo oparcie krzesła, tutaj górną krawędź tego oparcia krzesła, albo boczną krawędź, albo zapieramy się ogólnie dłonią o oparcie. Chodzi o to, żeby otworzyć klatkę piersiową, otworzyć tutaj okolice przepony, jednocześnie zrotować kręgosłup, zrotować mięśnie przykręgosłupowe i w tej pozycji chwileczkę się zatrzymać, nabierając najlepiej wdech. I zmiana strony do drugiej to samo. W zakresie ruchu pracujcie takim, żeby po pierwsze nie odragały Wam się guzy kulszowe, czyli pośladków nie ruszamy z miejsc, no a po drugie pracujemy w komforcie. Czyli absolutnie nie tak, jakby zaraz nam się miało coś naderwać, nadciągnąć, tylko wykonujemy te rotacje w takim absolutnym komforcie w zakresie ruchu, który będzie nam sprawiał przyjemność, a nie ból. Głęboko wdech i zmiana, jeszcze po razie na stronę, w sumie po 2-3 powtórzenia. Ok, i zatrzymujemy się centrum.
I tutaj uwaga, też opcja z krzesłem. Wcześniej pokazywałam te przyciągnięcie pięty do pośladka. Teraz opcja wyprostu właśnie zginaczy biodrowych, rozciągnięcia zginaczy biodrowych, czyli tej przedniej strony ud, okolicy pachwiny, aktywacji również pośladków. To opcja dla osób, które nie chcą absolutnie wstawać z krzesła albo chcą popracować symetrycznie. Tutaj opieramy dłonie albo na siedzisku, albo na podłokietnikach, w zależności na czym pracujemy. Jeśli mamy krzesło na kółkach, no to warto je zaprzeć, czy to o ścianę, czy to o jakąś taką przestrzeń, żeby krzesło ustabilizować, żeby nam nie odjechało. Wyjeżdżamy pośladkami siedziska, no i robimy prosty ruch tyłopochylenia miednicy, czyli to, co wcześniej wykonywaliśmy w pozycji stojącej. Tutaj ważne, nie zapadamy się absolutnie w obręczy barkowej, tylko wręcz przeciwnie, oddalamy barki od uszu i ściągamy łopatki. Mocno, pośladki góra, 3 do 5 sekund pauzy i powolutku wracamy, dół. Teraz szerzej rozstawcie nogi i też wykorzystując krzesło, wykorzystując siedzisko, rolujemy kręgosłup, kręg po kręgu dół, sięgamy pod siedzisko krzesła, zaokrąglone plecy, guzy kruszowe cały czas przylegają do siedziska, dole wdech, z wydechem kręg po kręgu góra. To jest ta relaksacja dla lędźwi, szczególnie jeśli ktoś ma przodopochylenie miednicy i mocny taki dyskomfort właśnie w obrębie odcinka lędźwiowego, takie zrolowania, zejścia, czy to pochylenie się na jedną stronę, czy to na drugą stronę, będą właśnie dawać chwilowe uczucie komfortu. Oczywiście ważne jest to, aby łączyć to z ruchem i łączyć to z aktywacją pośladków i brzucha. Kolejna pozycja. To też przyniesie ulgę, szczególnie dla osób, które mają problemy ze stawem biodrowym, z naprężaczem powięzi szerokiej, z pasmem biodrowo-piszczelowym, czy też właśnie z okolicą odcinka lędźwiowego. Siadamy sobie w taki sposób po męsku, noga na nogę i najpierw póki co poruszajcie 5 ruchów do zewnątrz stopą. Tutaj w stawie skokowym pracujemy stopą, do zewnątrz 5 ruchów, do wewnątrz drugie 5 ruchów. Cały czas, mając lewą nogę w górze, staramy się lewą dłonią spychać lewe kolano do zewnątrz. Tak? Tutaj mamy zewnętrzną rotację w stawie biodrowym, staramy się ją jak najmocniej tutaj otworzyć. I teraz na neutralnym kręgosłupie to zaznaczam, czyli nie siadamy z zaokrąglonymi plecami, tylko wręcz staramy się ten brzuch popchnąć troszeczkę do przodu, tak żeby zachować lordozę lędźwiową prawidłowo. Teraz klatkę piersiową kierujemy nad podłudzie, 3 sekundy pauzy utrzymujemy, powinniście czuć rozciągnięcie bocznej taśmy tej uda, biodra i powrót. I jeszcze 3 razy to samo. 3 sekundy pauzy, skłon i powrót. 3 sekundy pauzy na wydechu, spokojnie schodzimy w dół i powrót. I ostatni raz to samo w tej płaszczyźnie. Ok, i luz. Luz, zdejmujemy nogę. Można teraz symetrycznie popracować jeszcze raz obie nogi, znaczy oba tutaj symetrycznie wyprost w stawie biodrowym, czyli właśnie wznos bioder. Takie mostowanie bioder z oparciem dłoni na siedzisku albo na podłokietnikach i druga strona analogicznie to samo co wcześniej, czyli rozciąganie tej bocznej taśmy, które zaczynamy od ruchu stopą. Najpierw wyjmijcie pośladki, tak żeby docisnąć guzy kulszowe do siedziska i 5 razy krążymy stopą. Raz do wewnątrz, 5 powtórzeń, raz do zewnątrz, też 5 powtórzeń, zupełnie luźny ruch. Od razu wyciągamy czubek głowy do sufitu i cały czas rotując tutaj kolano zewnętrznie, skłon. 3 sekundy pauzy, wyprost. Jeszcze powtarzamy. Jeszcze 3 razy. I 2 ostatnie. Powolutku wydech. I wdech. Ostatnie powtórzenie. I powolutku luz. Zdejmujemy nogi. Wracamy na chwilkę dosłownie do pozycji stojącej. W pozycji stojącej postarajcie się, mając ustawione nogi ciut szerzej niż szerokość stawów biodrowych, 3 punkty podparcia pod stopą, przypominam, schodzimy sobie do przysiadu.
Przysiad nie musi być głęboki. Ważne, żeby całe stopy były na podłodze, żeby kolana były ustawione w rotacji zewnętrznej i żeby klatka piersiowa była skierowana na wprost. Można do tego wykorzystać oparcie krzesła, można, nie trzeba. Wstajemy, nawijamy miednicę, kończymy to ustawienie, kończymy ten przysiad tyłopochyleniem miednicy i jeszcze raz ostatni wchodzimy do głębokiego przysiadu, wstajemy i rozluźniamy nogi, rozluźniamy lędźwia. Można kilka takich ruchów nogą strzepujących, rozluźniających wykonać. Dziękuję za wspólne ćwiczenia. Teraz czas dla Was na ewentualne pytania, także zapraszam na czat. I podsumowujący slajd, jak powinna właśnie taka aktywność, taka aktywna przerwa wyglądać. Tutaj widzę, że jakaś na czacie się nawiązała konwersacja. Jak podczas tych ruchów ramion i rąk coś tam przeskakuje za każdym razem. Ciężko mi to tak powiedzieć, bym musiała tego posłuchać, ale zazwyczaj to nie szkodzi, no to tak jak tutaj ktoś powiedział, no może być rzeczywiście pomocny ten kolagen w postaci bulionów czy w tabletkach, natomiast no te tam przeskakujące powierzchnie międzystawowe bywa, że tak jest, ale to nic nie szkodzi, jeśli chodzi o jakieś tam kontuzje czy coś, to na pewno nie, z tego nie będzie wynikać żadna kontuzja. Jeszcze slajd kończący, tak jak powiedziałam. Zaczynamy od ćwiczeń globalnych, czyli takie ogólne pobudzenie krwi. Tutaj można pochodzić po schodach, można pospacerować, można wykonać kilka wspięć na palce, ruchy takie ogólnie globalne. No i to istotne, jeśli długo siedzimy. Rozluźniamy lędźwia poprzez właśnie chociażby taki koci grzbiet, wygięcie włók, zmobilizowanie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, rotacyjnej, rozciągnięcie zginaczy biodrowych. To jest bardzo istotne właśnie, bo ten biodrowo-lędźwiowy, prosty udar często są ponapinane, często są przykurczone. Dobrze jest wykonać, jeśli mamy na to czas, w ramach aktywnych przerw. Jeśli nie mamy w ramach aktywnych przerw, no ale to warto codziennie, przynajmniej raz dziennie po pracy wykonać właśnie ekspresowo aktywację mięśni pośladkowych w postaci na przykład spięć pośladki, właśnie w postaci mostowania bioder, na przykład z minibandem, aktywację mięśni brzucha, jakieś proste ćwiczenia właśnie spinające mięśnie brzucha, połączone oczywiście z pracą z oddechem. Mobilizacja odcinka piersiowego, to podobnie jak kręgosłup lędźwiowy, w tym, że tutaj głównie właśnie nastawienie na to, aby aktywować łopatkę i rozciągać klatkę piersiową, szczególnie piersiowy mniejszy, mocno pospinany, przednią część mięśnia naramiennego też mocno pościągana, właśnie pchająca nasze barki do przodu. No i mobilizacja stawów ramiennych to również wynika z tego, że wynikająca z tego konieczność aktywacji łopatki, no i właśnie rozciągnięcia klatki piersiowej. Czas na Wasze pytania. Też od razu włączam ankietę. Jeśli macie chęć udzielenia opinii na temat webinaru, to zapraszam. No ja sobie tutaj przejrzę, co pojawiło się na czacie do tej pory. W sumie to nic. O, jest, pan Michał. Czy leżenie z wałkiem pod lędźwiami i skręcanie nóg na lewą i prawą stronę podczas aktywnej przerwy ma sens? Z wałkiem pod lędźwiami. Zależy od tego, jakie mamy zaburzenia posturalne. Jeśli ból lędźwi wynika właśnie z nieaktywnych pośladków i z przodopochylenia miednicy, to ustawianie tego wałka pod odcinkiem lędźwiowym, szczerze mówiąc, nie ma sensu.
Skręcanie nóg owszem będzie miało sens, bo tutaj rozciągnie się troszeczkę czworoboczny lędźwij, rozluźnią się stawy biodrowo-krzyżowe, natomiast no tutaj tak jak mówię, wszystko zależy od przyczyn ewentualnych jakichś tam dolegliwości, czy to bólowych, czy napięciowych. Ale ogólnie jak najbardziej takie jakiekolwiek rotacje, praca w stawie biodrowym sens ma. Tylko pytanie, czy leżenie z wałkiem pod lędźwiami. No tutaj mało komu będzie akurat w tym konkretnym segmencie pomagał wałek pod lędźwiami. Często pracuje się właśnie kładąc roller, czy tam jakiś wałek pod odcinkiem piersiowym i mobilizujemy w ten sposób właśnie tutaj kręgosłup piersiowy, tak, raz przeprostowując, raz zginając. Widzę, że żadnych pytań już nie ma, a i są. Z czego może wynikać niemożność pełnego skłonu na prostych nogach z dotknięciem dłońmi podłoża? Z wielu przyczyn. Może wynikać po prostu z takiej budowy ciała, jak długie kończyny dolne, po prostu, krótki korpus. Druga sprawa może wynikać ze skrócenia tutaj tylnej taśmy, czyli grupy kulszowo-goleniowej. Mogą być ponapinane właśnie między innymi dwugłowy uda, między innymi może być ponapinany też kręgosłup, mięśnie przykręgosłupowe w obrębie odcinka lędźwiowego. Także akurat na tą niemożność pełnego skłonu może się składać kilka przyczyn, albo może być jedna przyczyna, tak? No tutaj trudno dociec. No ale to dociec mi tak odpowiadając tylko i wyłącznie na pytanie, nie widząc pani postawy. Ale ogólnie nie trzeba jakoś tak, ten dotknięcie dłońmi do podłoża to nie jest jakaś tam taka wytyczna sprawności ciała. Nawet my prowadzimy takie run fittingi i swim fittingi, to generalnie w żadnym teście nie mamy czegoś takiego jak skłon. No bo tak jak mówię, no tutaj podobnie zarówno skłon, zakrok, przysiad jednonóż, tak, czy przysiad będzie wyglądał różnie w zależności od budowy naszego ciała, po prostu od długości podudzi, ud, tak, ogólnie kończyn dolnych właśnie w porównaniu z tułowiem. Ale to nie jest nieproporcjonalna długość kończyn. No po prostu ktoś ma długie nogi i ktoś inny ma nogi krótkie. A rzadko kiedy w obecnych czasach, szczególnie w przypadku pracy siedzącej, na przykład przy przodopochyleniu miednicy, rzadko kiedy tylną taśmę na przykład się będzie rozciągać, będzie ją się bardziej skracać. Więc to też taka taśmowa praca akurat konkretnie przy tym nie będzie pomagała. Będzie pomagała taka bardzo wybiórcza praca. Może nawet bym powiedziała mało co rozciąganie, szybciej rolowanie, ale też poszczególnych struktur. Plus tutaj też aktywacja mięśniowa, wyjście właśnie z przodopochylenia miednicy. Aktywacja mięśni pośladków, mięśni brzucha. Dotknięcie głową do kolan. Naprawdę do tego dążymy. To nie jest żaden wyznacznik zdrowia. W tym momencie taka hipermobilność, albo inaczej nazywana wiotkość więzadłowa, często jest przyczyną wielu takich problemów posturalnych. No i raczej powinniśmy tutaj zadbać, szczególnie jeśli mamy pracę siedzącą, jeśli jesteśmy obciążeni tą pozycją siedzącą, to szczególnie powinniśmy zadbać, tak jak powiedziałam, o aktywację właściwych mięśni, aniżeli dążenie do takiej nadmiernej gibkości. Nagranie jak najbardziej będzie dla Was dostępne offline.
na platformie będzie można odtwarzać sobie nagranie łącznie z prezentacją. Tutaj jeszcze pani Anna spytała, czy zaleca pani stosowanie poduszki podlędźwia do fotela. Często jest to bardzo pomocne. Ja osobiście nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o ergonomię pracy biurowej. Tym zajmuje się Tomek, który być może będzie też miał z wami właśnie webinar traktujący o tym konkretnie. Są takie specjalne poduszki podlędźwia. No celem, są też specjalne takie fotele biurowe właśnie, które można dostosowywać, jeśli chodzi o te oparcie konkretnie pod segmentem lędźwiowym kręgosłupa. No tutaj dążymy do tego, żeby nasze plecy były tak idealnie dostosowane krzywiznami właśnie do oparcia, żeby nasz kręgosłup mógł się no jak najbardziej odciążać w tej pozycji siedzącej. U niektórych poduszka rzeczywiście bardzo dobrze się sprawdza. Przy napięciu mięśniowym lub na przykład bólu karku stosuję poduszkę z kolcami. Zawsze pomaga. Bardzo dobre rozwiązanie. Też ono wynika z takiego powięziowego rozluźnienia. Te właśnie takie zniesienie napięcia. Już widzę, że dalszych pytań nie ma. Także powoli będę zmierzała ku końcowi. Tu część z was już zniknęła też. Przypominam, że webinar można odtwarzać offline. Też polecam sam ten fragment aktywnej przerwy od czasu do czasu właśnie sobie odtwarzać. Nawet no, tam celem przypomnienia można elementy tej aktywnej przerwy właśnie no, wprowadzić do takiej swojej codziennej rutyny. Polecam. No i pamiętajcie właśnie o raz, że aktywnych przerwach, ale dwa, o tej niezbędnej rekreacji ruchowej. No i dążymy do tego sugerowanego przez Światową Organizację Zdrowia 15 000 kroków, aż dążymy stopniowo. Nie od razu, tylko właśnie tak stopniowo dodając z tygodnia na tydzień coraz to większą ilość spacerów. Dziękuję ślicznie za dzisiaj, dziękuję za uwagę. Jeszcze po rozłączeniu kamery chwileczkę pozostawię, na chwilkę ankietę pozostawię włączoną. Życzę udanego dnia, udanego weekendu. W miarę możliwości oczywiście aktywnej rekreacji, aktywnego wypoczynku. Do zobaczenia.